Witam dzisiaj pióro firmy Montblanc. Specjalna edycja poświęcona Fryderykowi Chopinowi. Skomplikowana i długa nazwa na ekranie. Pióro sprzedawane jest w takim kartonowym pudełku z notatnikiem i broszurką poświęconą temu modelowi. Pióro wykonane jest z żywicy, a metalowe elementy wykończone platyną. Na szerokim pierścieniu wygrawerowane są nuty z pierwszego nokturnu, natomiast wypustka u góry klipsu ma przypominać młotek fortepianowy. U góry na płaskim elemencie oczywiście śnieżynka firmy Montblanc, pióro napełniane tłokowo, jak tutaj widać po naklejce, stalówka grubości M. I oto ją widzimy, złota, dwukolorowa, z bardzo udanym portretem Fryderyka Chopina. Plastikowy spływak i oczywiście widzimy okno podglądu atramentu na niebiesko. Jeszcze raz rzut na stalówkę w zbliżeniu i to okienko podglądu. Jak widać, sekcja jak w modelach z linii Meisterstück. Tutaj jeszcze raz możemy przyjrzeć się temu pierścieniowi, a wygrawerowany na skówce jest także autograf Chopina. Jeszcze raz zbliżenie na klips. Dość twardy metal i niełatwo się odgina, ale swoją rolę spełnia. Skówka oczywiście zakręcana. No i tutaj dość dobrze leży ono w ręce. Gwint niespecjalnie chyba wyczuwam go pod palcami, także można i za niego trzymać. Skówka zakłada się z tyłu, ale ja bym tego tak nie używał, bo troszkę podnosi to środek ciężkości. Teraz część techniczna. Jak widać, Parker Duofold Centennial, Sonnet, Lamy All-Star i Pelikan 140. Jest to prawie najdłuższe pióro, przynajmniej takie same jak Duofold. Przenosi to na 14,5 cm długości przy zamkniętym piórze i 12 cm i 8 mm bez założonej skówki. Natomiast średnica skówki sekcji to 11 mm, a korpusu 13 mm. Całość waży 30 gramów. Tak jak już wspomniałem, tu mamy stalówkę oczywiście złotą i grubości M, ale nie jest to specjalnie gruba MK. Przy lekkim nacisku jest to właściwie dość do osiągnięcia możliwa cienka kreska. Stalówka trochę się poddaje, więc można tutaj uzyskać grubszą linię. Oczywiście wszystko jest dobrze wyszlifowane. Nie widzę tu żadnych problemów ani z przepływem, ani z drapaniem, oczywiście bez nacisku. Także pióro dobrze pisze. Jakiś dziwny ptak mi się tutaj narysował. Odwrócona stalówka pisze bardzo cienko. Tak więc doświadczenie pisania tym piórem jest bardzo dobre. Jest to seria poświęcona donacjom. Jeszcze chwila tutaj wyjaśnienia. Oznacza to, że firma Montblanc z każdego sprzedanego pióra 20 euro przeznacza na wspieranie różnych projektów związanych z kulturą, jakich nigdzie nie doczytałem. Pióro mnie się bardzo podoba. Jest takie stonowane, nieprzeładowane jakimiś specjalnymi wodostryskami. Mamy elementy, które ewidentnie wskazują na to, że jest to związane z muzyką i oczywiście z Chopinem. Także bardzo miłe doświadczenie miałem przy kontakcie z tym piórem. Dziękuję Łukaszowi, który mi to pióro raczył wypożyczyć do sfilmowania. Tyle na dziś. Dziękuję i do usłyszenia.